Witajcie kochani. W związku z tym, że w ostatnim czasie kupiłam sobie sporo bielizny, stwierdziłam, że to jest wprost idealna okazja do tego, żeby zrobić dla Was film z haulem bieliźnianym. I wcześniej też zapytałam Was na Snapie o zdanie na ten temat i bardzo wiele osób wyraziło zainteresowanie tą tematyką. I oto jestem z moim pierwszym haulem bieliźnianym. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że robiłam coś podobnego w maju 2017 roku i ten film wyświetli Wam się tutaj na górze w proponowanych. Tylko że ten film był haulem łączonym, ponieważ opowiadałam w nim zarówno o strojach kąpielowych, jakie sobie kupiłam, jak również o bieliźnie. Natomiast nigdy nie robiłam jeszcze haula typowo bieliźnianego, także ten dzisiejszy film będzie pierwszym w mojej YouTube'owej karierze i mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. W ostatnim czasie, jak wspomniałam, kupiłam sporo bielizny. Mam tutaj na myśli kilka ostatnich miesięcy. Kupiłam w sumie 10 kompletów bielizny i o wszystkich 10 postaram się Wam dzisiaj opowiedzieć kilka słów. I przy okazji mam do Was takie pytanie. Ciekawi mnie, czy Wy też kupujecie sobie komplety, czy też kupujecie osobno na przykład biustonosze i majtki. Dajcie mi proszę znać w komentarzach. Ja opowiem o kompletach bielizny, dlatego że to przede wszystkim komplety kupiłam sobie w ostatnim czasie, a po drugie z reguły kupuję właśnie komplety, także nie chciałabym się rozdrabniać na majtki różnych typów i marek i różne biustonosze, żeby już nie wprowadzać chaosu. Także tak jak wspomniałam, opowiem Wam dzisiaj o 10 różnych kompletach bielizny, kilku marek, w głównej mierze marek luksusowych i mam tutaj na myśli takie marki jak m.in. Agent, mój ulubiony, Intimissimi, Victoria's Secret, La Perla, Stella McCartney i kilka innych. A na samym końcu opowiem Wam również o kilku, może nie gadżetach, ale akcesoriach i dodatkach takich około bieliźnianych, które uważam, że warto znać i o których warto coś wiedzieć. Także nie przedłużając, zaczynamy. Pierwszym kompletem, jaki chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jest komplet marki włoskiej Intimissimi, którą myślę wszyscy bardzo dobrze znacie. Ja tę markę bardzo lubię i teraz tak, ci z Was, którzy obserwują mnie od dłuższego czasu w mediach społecznościowych i nie tylko, doskonale wiedzą, że ja tę markę lubię przede wszystkim za jej świetną jakościowo bieliznę bezszwową, ze szczególnym uwzględnieniem majtek, które bardzo chętnie zakładam na siłownię. Ja o tych majtkach wspominałam Wam już kilka razy i cały czas je Wam polecam. A tym razem zdecydowałam się na coś bardzo prostego, jeśli chodzi o tę markę, ponieważ na czarny komplet, i mam tutaj na myśli ten czarny biustonosz, który jak widzicie jest bardzo prosty. Jest to biustonosz usztywniany, którego jedyną ozdobą jest ta kokardka znajdująca się na środku. Ma szerokie ramionczka, które są regulowane, ale nie odpinane. Jest to biustonosz, tak jak powiedziałam, usztywniany i gładki, bez żadnych totalnie ozdób i udziwnień i dlatego właśnie go kupiłam. Usztywniany, ale nie push-up, czyli nie mam tutaj żadnych gąbeczek w środku i też nic tutaj nie jesteśmy w stanie włożyć. Jeśli chodzi o regulację, to oczywiście znajduje się ona z tyłu, ponieważ biustonosz jest zapinany z tyłu i jest regulowany na aż 4 różne poziomy, ponieważ z reguły tych poziomów jest mniej. I do tego biustonosza kupiłam sobie, uwaga, uwaga, będziecie zaskoczeni, ponieważ są to majtki bezszwowe, które również nie mają absolutnie żadnych udziwnień, również są gładkie. Myślę, że idealnie pasują właśnie do tego biustonosza. To jest taki komplet, który jest bardzo uniwersalny, ponieważ jest w uniwersalnym kolorze, ma uniwersalny krój i też jest to taki komplet, który nadaje się idealnie do noszenia na co dzień. Także tak wygląda mój komplet z Intimissimi. A kolejnym kompletem, również czarnym, który chciałabym Wam pokazać, jest komplet holenderskiej marki Marlies Deckers, której nazwa pochodzi od imienia i nazwiska założycielki, a słynie ze stosowania w tej bieliźnie pasków i w taki też komplet się zaopatrzyłam. Pokazywałam go Wam zresztą we vlogu. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, to zachęcam do nadrobienia zaległości. On się Wam wyświetli tutaj na górze w proponowanych. I tak jak wspomniałam, jest to biustonosz czarny, usztywniany, ale jest to też push-up. Przy czym jest to push-up tego typu, że nie wkładamy tutaj poduszek gdzieś z boku, ale one są już tutaj w środku, także nie możemy się ich pozbyć. Ja generalnie nie przepadam za push-upami, ale ten na szczęście nie jest jakiś, wiecie,
olbrzymi, także myślę, że jakoś to przeżyje. W każdym razie bardzo dobrze wygląda i coś, co mi się w nim bardzo spodobało i dlatego go kupiłam, są właśnie te paski z przodu. I ja wiem, i też już wcześniej o tym wspominałam, że są też takie biustonosze, gdzie się te paseczki odpina, natomiast ten do nich nie należy, ale z uwagi na to, że ja nie miałam do tej pory żadnego tego typu biustonosza, stwierdziłam, że nie jest to dla mnie jakoś super istotne. Co takiego jeszcze mogę Wam opowiedzieć o tym biustonoszu? Ma szerokie ramionczka, komfortowe, regulowane, ale znowu nie są one odpinane. Biustonosz zapinamy z tyłu i tutaj znowu mamy regulację. Regulacja tym razem potrójna, czyli taka, powiedziałabym, tradycyjna. Muszę Wam powiedzieć, że mi się ten biustonosz bardzo podoba. Wydaje mi się, że on będzie idealny nie tylko do noszenia na co dzień, ale również sprawdzi się w przypadku, kiedy będziemy mieć jakieś bardziej wycięte koszulki albo sweterki, ponieważ ten element w postaci tych pasków będzie bardzo ładnie wówczas uwydatniony. I ten biustonosz kupiłam sobie w komplecie z majtkami typu stringi, ale takie w połowie zabudowane. I one są znowu bardzo proste, gładkie, bez żadnych udziwnień z przodu. Natomiast z tyłu mają ten charakterystyczny element w postaci paseczków. I on jest identyczny jak właśnie w tym biustonoszu. Także tak prezentuje się komplet Maris Deckers i na chwilę dam Wam odpocząć od koloru czarnego i przejdę do marki Victoria's Secret. Do zakupu bielizny marki Victoria's Secret przymierzałam się już od dłuższego czasu, ale dopiero teraz udało mi się kupić coś, co mogę Wam pokazać. I takim głównym powodem, dla którego stwierdziłam, że warto tę bieliznę mieć, była moja ciekawość, ponieważ słyszałam różne opinie na temat tej marki, jeśli chodzi o bieliznę i chciałam wyrobić sobie własne zdanie na jej temat. Dzisiaj oczywiście nie powiem Wam, jak ta bielizna się sprawdza, ponieważ dopiero ją kupiłam, ale myślę, że za jakiś czas jak najbardziej. Natomiast teraz chciałabym Wam pokazać, na co się zdecydowałam. Komplet z paskami, powiedziałabym sportowy, i mam tutaj na myśli ten oto biustonosz w kolorze nude, który jednak trochę wpada w pudrowy róż. Tak naprawdę ciężko jest mi w tej chwili określić ten kolor. Natomiast są tutaj te bardzo charakterystyczne, mówię bardzo charakterystyczne, bo teraz są bardzo modne, paski czarne z białymi napisami Victoria's Secret, które są oczywiście regulowane, natomiast nie są odpinane. Jeśli chodzi o sam biustonosz, to jest to push-up, ale znowu jest to taki push-up, gdzie już mamy gąbki wszyte, a raczej jest on tak uformowany, że ma kształt push-upa. Nie można tutaj włożyć poduszek, ani ich wyjąć. Może tak Wam pokażę, proszę bardzo. I zapinane jest, słuchajcie, z przodu. Tutaj jest zapięcie i od razu taka mała ciekawostka. To jest mój pierwszy biustonosz, jeśli się nie mylę, zapinany z przodu, co też mi się bardzo podoba, bo lubię testować nowe rzeczy. I do tego biustonosza niestety nie było majtek. Dowiedziałam się o tym już w momencie, kiedy wybrałam sobie ten biustonosz, ale na szczęście znalazłyśmy z panią coś, co do tego biustonosza pasuje, czyli majtki, słuchajcie, bezszwowe, ponieważ będąc w Victoria's Secret odkryłam, że tam również znajduje się bielizna bezszwowa, o czym nie wiedziałam, i całkiem mi się, słuchajcie, podoba, także myślę, że jeśli te majtki, które Wam za chwilę pokażę, mi się sprawdzą, to wrócę tam po inne rodzaje bielizny bezszwowej. Natomiast do tego biustonosza kupiłam sobie te oto majtki i są to, słuchajcie, stringi, taki mają krój. Oczywiście bez żadnych ozdób, jedyną ozdobą jest tutaj to wycięcie w kształcie takiego, wiecie co, to mi się kojarzy ze szlaczkiem, z takimi szlaczkami, jakie się malowało w przedszkolu, czy to były pierwsze lata podstawówki, już nie pamiętam. Przy czym muszę Wam powiedzieć, że ten beżo róż nie jest tak idealny jak w tym biustonoszu, to znaczy teraz możecie sobie porównać, bo dam je obok siebie, ponieważ te majtki, one są tak jakby nie prześwitujące, tylko takie błyszczące, o to chciałam powiedzieć. Czyli ten materiał jest jednak trochę inny, nie jest taki w 100% gładki, jak właśnie w przypadku tego biustonosza. Także tak prezentuje się mój kolejny komplet bielizny, pierwszy Victoria's Secret, jaki posiadam. Dajcie mi proszę znać, czy Wy lubicie markę Victoria's Secret, czy posiadacie bieliznę tej marki, jeśli tak, czy ją sobie chwalicie, a może uważacie, że nie jest warta swojej ceny. Oczywiście nie jest to marka luksusowa, bo tego jeszcze nie powiedziałam, to jest chyba oczywiste.
ale i tak ciekawi mnie Wasza opinia na temat Victoria's Secret. Teraz chciałabym na chwilę wrócić do bielizny w czarnym kolorze, ponieważ pewnie już zdążyliście zauważyć, ale większość rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę, ma właśnie taki kolor. I pokazać Wam bieliznę tym razem luksusowej marki francuskiej z ponad 100-letnią tradycją, czyli Maison Le Jaby. I komplet, który Wam chcę pokazać, to jest komplet, w którym zakochałam się, słuchajcie, niemal od razu. Też o nim wspominałam we vlogu. Kolor czarny, jak wspomniałam, ale z takimi złotymi, szampańskimi wstawkami. Taką gąbeczką jakby na dole od wewnętrznej strony. I to jest biustonosz, jak widzicie, miękki, wykonany z miękkiego materiału. Jest tutaj haft połączony z tiulem, motyw kwiatowy i coś, co mi się bardzo spodobało w tym właśnie modelu, to są te tutaj ozdoby w kształcie takich kółeczek, które mnie osobiście kojarzą się z tamburynem. Nie wiem, czy kojarzycie te takie metalowe, małe kółeczka, elementy grające. Właśnie dokładnie z tym te kółeczka mi się kojarzą i one, myślę, stanowią świetną ozdobę właśnie tego biustonosza. Sprawiają, że wyróżnia się on na tle innych. Jest to biustonosz zapinany z tyłu, który ma normalne ramionczka regulowane, nieodpinane i w komplecie z tym właśnie biustonoszem były też te oto stringofigi, tak bym to ujęła. Jak widzicie, mają ten sam motyw co biustonosz, siateczkę złotą, taką szampańską z tyłu, która sprawia, że są one prześwitujące, co może być dla niektórych z Was, myślę, wadą, ale dla mnie nie jest. Proszę bardzo, tak to wygląda. A z tyłu są to po prostu zwykłe, czarne, gładkie stringi. Kolejnym kompletem, o którym chciałabym Wam dzisiaj wspomnieć, jest komplet włoskiej, luksusowej marki, który jest jednym z moich ulubionych zakupów. Myślę, że część z Was już doskonale ten komplet kojarzy. Mam tutaj na myśli przede wszystkim ten przepiękny biustonosz, który jest biustonoszem cienkim, koronkowym, prześwitującym, jak widzicie, pięknie zdobionym, może tak podniosę, będzie lepiej widać. Pięknie zdobione ma też tutaj ramionczka, takiej normalnej, powiedziałabym, szerokości. Jest to biustonosz zapinany z tyłu i poziomy regulacji są również 4. Jeśli chodzi o te ramionczka, to mamy tutaj złote elementy. One oczywiście umożliwiają regulację i nie są odpinane, co ważne. Tutaj ta ozdoba w postaci tej koronki sprawia po pierwsze, że to świetnie wygląda, ale po drugie musimy uważać na to, co zakładamy na ten biustonosz, ponieważ tak ozdobione ramionczka mogą być widoczne pod jakimiś cienkimi albo przylegającymi materiałami. I do tego biustonosza kupiłam sobie świetne stringi. Dlaczego świetne? Po pierwsze dlatego, że są po prostu piękne, spójrzcie tylko, na środku mamy kokardkę. Po drugie dlatego, że zostały wykonane w dużej mierze z jedwabiu. Ten materiał z przodu to jest jedwab i to po prostu czuć. Widać to też, myślę, w obiektywie, że on ma skłonności do gniecenia się. Natomiast tutaj mamy jeszcze motyw koronki, ten z biustonosza i z tyłu oczywiście stringi znowu z tą właśnie koronką. Muszę Wam powiedzieć, że ten komplet jest piękny. A teraz chciałabym przejść do kolejnej luksusowej włoskiej marki bieliźnianej, czyli La Perla. I to jest marka, dla tych z Was, którzy nie wiedzą, która pojawia się regularnie w filmach o Jamesie Bondzie. I nawet Izabela Skorupko miała na sobie w jednej z części Jamesa Bonda kostium właśnie marki La Perla, także tutaj taki polski akcent. A teraz już przechodząc do kompletów, to będą to 2 komplety kolorowej, tym razem bielizny i zacznę od kompletu w kolorze niebieskim. Góra tego stroju prezentuje się następująco.
Także jak widzicie, jest to bardzo żywy niebieski kolor i mamy tutaj biustonosz typu push-up i to mi się do końca, słuchajcie, nie podoba. Ja w pierwszym momencie, jak dotknęłam tego biustonosza, to stwierdziłam, że nie, to nie jest dla mnie, ponieważ ja nie przepadam za tego typu biustonoszami, ale kiedy zobaczyłam, że jest to taki push-up, gdzie oczywiście mamy do niego te poduszeczki, ale możemy je sobie wkładać i wyjmować, proszę bardzo, tutaj jest to miejsce, żeby włożyć tę poduszeczkę, to stwierdziłam, że jak najbardziej mogę ten biustonosz przymierzyć i tak też zrobiłam i wcale nie żałuję, ponieważ prezentuje się naprawdę pięknie. Mamy tutaj warstwę tiulową z przodu, z takimi żłobieniami, marszczeniami, tak bym to określiła. I to jest biustonosz, którego cechą charakterystyczną jest to, że on ma bardzo cienkie ramionczka. Nie mam w swojej kolekcji bielizny, a mam jej sporo, takiego kompletu, który miałby aż tak cienkie ramionczka. One są oczywiście regulowane, nie odpinane. Mamy tutaj też napis La Perla. Natomiast należy pamiętać o tym, że w związku z tym, że to są tak cienkie ramionczka, to trzeba ten biustonosz dobrze wyprofilować, inaczej będzie on nam się wpinał w ciało i nie będzie komfortowy w noszeniu i będzie zostawiał ślady. Także o tym musicie pamiętać i to należy mieć na uwadze. Biustonosz jest, jak widzicie, zapinany z tyłu. Mamy tutaj 3 poziomy regulacji i do niego ja sobie kupiłam również majtki typu stringi. One są, jak widzicie, prześwitujące, co dla jednych może być wadą, a dla innych zaletą. Ja tylko mówię, jak one wyglądają. I mamy tutaj ten sam motyw koronkowy z boku. Natomiast z tyłu, proszę bardzo, prezentują się one w ten sposób, także góra jest bardziej zabudowana, a później mamy już takie typowe stringi. Poza tym niebieskim kompletem La Perli zaopatrzyłam się również w komplet w kolorze pomidorowym i mam tutaj na myśli ten oto biustonosz, a raczej braletkę. I ten odcień to jest, ja bym powiedziała, że to jest coś pomiędzy różem a czerwienią. Nie miałam czegoś takiego jeszcze w swojej kolekcji i dlatego postanowiłam go kupić. Jest, jak widzicie, cienki, jest miękki, jest też prześwitujący. Ma znowu cienkie ramionczka, napis La Perla tutaj na górze, srebrne elementy, można go regulować, ale nie jest on odpinany. I teraz, jak to z braletkami bywa, nie zapinamy go ani z przodu, ani z tyłu, tylko po prostu zakładamy jak bluzkę. I on jest biustonoszem koronkowym, który idealnie nadaje się do noszenia latem, ale też jako ozdoba. Niektóre kobiety noszą samodzielnie braletki, ale ja raczej nie widzę się w czymś takim. Natomiast nie miałam jeszcze braletki i dlatego postanowiłam ją sobie kupić. Ma tutaj szeroki też koronkowy pas na dole, on jest tak samo widoczny tutaj z tyłu. I ja do tej braletki kupiłam sobie również stringi z tym samym motywem, bo to w końcu komplet, a z tyłu prezentują się następująco. Także to nie są takie klasyczne stringi z jednym cienkim paskiem po środku, zresztą ja takich nie znoszę i w miarę możliwości staram się unikać kupna tego typu majtek. Natomiast uważam, że ten komplet jest taki niesamowicie dziewczęcy, a przez to uroczy, także myślę, że będę go bardzo chętnie nosić, zwłaszcza latem. A skoro już jesteśmy przy braletkach, to nie sposób, żebym nie wspomniała Wam o kolejnej braletce, tym razem marki Stella McCartney, która jest naprawdę piękna. Ma ona kolor granatowy, także bardzo, bardzo ciemny. Jest z motywem kwiatów, także znowu cienki materiał, nieusztywniany. On się nie sprawdzi u każdej kobiety. W przypadku braletek im mniejszy biust, tym lepiej. Także niestety nie każda kobieta będzie mogła sobie pozwolić na noszenie właśnie tego typu biustonosza. Tutaj mamy szerszy pasek na dole, z tyłu, przy czym ta braletka jest zapinana właśnie. Regulacja 3-poziomowa i też ramionczka regulowane, ale nie odpinane. I ja sobie do tej góry, do tej braletki kupiłam również majtki typu figi z motywem właśnie kwiatów i taką siateczką z wzorkami. Z przodu mamy też kokardkę. To jest naprawdę bardzo ładny, znowu taki dziewczęcy komplet. I muszę Wam powiedzieć,
powiedzieć, że jeśli chodzi o Stellę McCartney, to mi się podoba znacznie więcej projektów akurat tej marki i myślę, że prędzej czy później zainteresuję się również innymi, ponieważ one mają naprawdę bardzo ładny i ciekawy design. Na koniec, na deser zostawiłam sobie 2 komplety jednej z moich ukochanych marek bieliźnianych, czyli Agenta. Zacznę może od tego, że Agent nie jest marką dla każdego, ale mi się zrymowało. To nie jest marka dla szarych myszek. To jest marka dla kobiet odważnych, zmysłowych, które się nie wstydzą swojej seksualności. To jest marka kontrowersyjna, która słynie z bardzo innowacyjnego i oryginalnego designu, często wyzywającego, z wyzywających kampanii reklamowych, szokujących, które nie każdemu przypadają do gustu, ale właśnie to sprawiło, że ta marka wyróżniła się na tle innych i zyskała międzynarodową sławę. Natomiast myślę, że każda maniaczka bielizny wie, co to jest za marka i chciałaby posiadać co najmniej, albo posiada, jeden komplet bielizny tej marki, co też ja z tego miejsca gorąco Wam polecam. To jest, powiedziałabym, taka marka jak ja, jeśli chodzi o te cechy, jakimi są kontrowersja i oryginalność, mówiąc nieskromnie, ale być może z tych powodów właśnie tak bardzo tę markę lubię. Mam stroje kąpielowe, mam bieliznę linii L'Argent, mam też bieliznę Agenta i z każdego kompletu jestem bardzo, bardzo zadowolona. A dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o 2 kompletach, które pojawiły się w mojej kolekcji ostatnio. I pierwszym z nich będzie komplet Whitney, który pokazywałam w jednym z vlogów, w momencie, kiedy go mierzyłam. I to jest oczywiście, jak na Agenta przystało, może zdejmę go z wieszaka, będzie lepiej widoczny, komplet bardzo kontrowersyjny i zwracający uwagę. Może nie byłoby w tym nic, słuchajcie, dziwnego, gdyby nie to, że oprócz tych pasków na górze mamy tutaj też paski, które po założeniu biustonosza na ciało mają nam zasłaniać sutki, co nie zawsze się dzieje, ponieważ często te sutki spod tych pasków wystają. Natomiast jest to biustonosz, który naprawdę zwraca uwagę. Moim zdaniem jest przepiękny, ale umówmy się, to nie jest biustonosz do noszenia na co dzień. Bielizny Agenta, nie wszystkie komplety, ale część na pewno i ten komplet się do nich zalicza, zakładamy w sytuacjach intymnych. To jest bielizna stworzona w bardzo konkretnym celu, czyli, proszę Państwa, do łóżka. Więc jeśli jesteśmy szarymi myszkami, to raczej nie będziemy chciały właśnie zakładać tej bielizny. Natomiast bielizna Agenta ma w sobie coś takiego, że jak ją zakładacie, to się po prostu czujecie fenomenalnie, ultra seksownie, ultra kobieco, po prostu wspaniale. Ja nie wiem, jak to inaczej określić. Oczywiście dostrzegam tutaj jeden taki mankament, a mianowicie, że jednak trzeba mieć ładne ciało, albo przynajmniej dobrze się w tym swoim ciele czuć, żeby taką bieliznę chcieć zakładać. Natomiast kontynuując wątek tego biustonosza, to on ma dość szerokie, jak na biustonosz, ramionczka, regulowane i znowu nieodpinane ze złotymi elementami. I jest to biustonosz zapinany z tyłu, ma tutaj regulację 3-poziomową i do niego są też bardzo kontrowersyjne majtki. W zasadzie kilka rodzajów, ale ja kupiłam sobie jeden. Chyba najmniej kontrowersyjny, jeśli tak w ogóle można w tym przypadku powiedzieć. I mam tutaj na myśli te oto figi, bo to nie są stringi, właśnie z paskami, z tym samym motywem, które pięknie, słuchajcie, eksponują pupę z tyłu. Także odsłaniają to, co trzeba i zasłaniają też to, co trzeba. Naprawdę polecam Wam gorąco, zresztą nie tylko ten komplet, ale też drugi, który Wam za chwilę pokażę. I będzie to komplet, który swoją kolorystyką przypomina nieco ten komplet z Maison Le Jabi, ponieważ jest to komplet czarno-złoty. Koronka i tiul, motyw kwiatowy. Tutaj mamy pięknie ozdobione właśnie miseczki. Na środku tasiemka.
Nieregulowana, to jest ważne, także tutaj jej nie ściśniemy ani nie rozszerzymy. Złote elementy, tutaj właśnie szampańska siateczka od środka, jest to biustonosz prześwitujący. Ramionczka regulowane, nieodpinane, znowu nieodpinane, ze złotymi elementami. Biustonosz z tyłu zapinany, regulowany, ma 3 poziomy regulacji i do tego są też stringi z tym samym motywem paseczków, przy czym tutaj te paski są, słuchajcie, z gumki, także będą się rozciągać, jak na przykład przytyjemy, czego Wam oczywiście nie życzę. Także dopasują się do naszego ciała. I tak wygląda przód. Majtki znowu prześwitujące, a tył wygląda następująco. Jeszcze nie powiedziałam, że jeden z tych kompletów, pierwszy kupiłam w butiku agenta w Warszawie, a drugi, ten właśnie z tymi paseczkami, kupiłam w stacjonarnym sklepie Apapat. Teraz chciałabym wspomnieć kilka słów na temat akcesoriów i rzeczy takich około bieliźnianych, jakie kupiłam sobie w ostatnim czasie. I chciałabym zacząć od marki Falke, która to jest jedną z najlepszych na świecie marek pończoszanych, która słynie z produkowania świetnej jakości skarpet, pończoch, rajstop i innych tego typu rzeczy. Jest to marka luksusowa, ja Wam o niej wspominałam wielokrotnie, zawsze będę ją polecać i muszę Wam powiedzieć, że ostatnio też namówiłam Janusza, żeby w końcu kupił sobie skarpetki tej marki, ponieważ historia z Januszem wyglądała w ten sposób, że Janusz szukał sobie skarpet. I w momencie, kiedy zobaczyłam w sklepie skarpety Falke, to powiedziałam: Janusz, kupuj te, się nawet nie zastanawiaj, bo one są po prostu najlepsze. I wiecie, co Janusz zrobił? Spojrzał na te skarpety i stwierdził, że on sobie ich nie kupi. No więc ja się wkurzyłam, ponieważ z dobrego serca radziłam mu, żeby kupił to, co dobre, a on się nie chciał, słuchajcie, posłuchać. Natomiast później sam poszedł do sklepu, kupił te skarpety i teraz je kupuje już regularnie. Także Janusz już też wie o istnieniu tej marki, ponieważ ona produkuje też rzeczy dla mężczyzn. Także jeśli oglądają mnie jakimś cudem w tej chwili mężczyźni, to polecam Wam markę Falke. Myślę, że każdy też zwolennik nie tylko luksusowych, świetnych jakościowo rzeczy, ale też zwolennik klasycznej elegancji powinien się tą marką zainteresować. Natomiast ja kupiłam sobie jakiś czas temu rajstopy tej marki. Jedne w kropki, ponieważ żadnych rajstop w kropki jeszcze nie miałam, a drugie a la kabaretki. I jak widzicie, one są jeszcze nie rozpakowane, ponieważ czekają na lepsze czasy, w sensie na czasy, kiedy będzie cieplej. Ale mam je w swojej kolekcji. Polecam też markę Woolford. To jest kolejna marka pończosznicza, którą warto znać, także polecam Wam zapoznać się z nią bliżej. Ostatnie 3 rzeczy, o jakich chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to rzeczy marki La Perla. I zacznę może od tego przepięknego, jedwabnego szlafroka, tej właśnie marki. Jest to szlafrok, który sięga do kolan. Jest przewiązywany w pasie, ma kieszenie, których w tej chwili nie widać. W środku należy go związać, a następnie zapiąć i zawiązać właśnie za pomocą tego pasa, który jest dodany właśnie do tego szlafroka. Ma krój bardzo prosty, kołnierz i jest wykonany w 100% z jedwabiu, co sprawia, że po prostu fenomenalnie się go nosi. Nigdy nie nosiłam lepszego szlafroka niż właśnie ten marki La Perla. On jest jeszcze dostępny w dłuższej wersji, ale ja wolałam krótszą, ponieważ uznałam, że będzie mi w niej po prostu wygodniej. Gorąco polecam Wam ten szlafrok. Jedwab w noszeniu jest po prostu fenomenalny, chociaż jest też trudny, ponieważ bardzo łatwo i szybko sięgniecie, ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Natomiast z uwagi na to, że zakochałam się w tym szlafroku po tym, jak go kupiłam i zaczęłam nosić, stwierdziłam, że muszę się zaopatrzyć również w kolejną jedwabną rzecz tej marki i wybrałam sobie ten oto top na bardzo cienkich ramionczkach. Ramionczka są regulowane, top jest niesamowicie prosty. I to jest top z piżamy, ponieważ do niego są też krótkie spodenki, których ja nie kupiłam, ponieważ wymyśliłam sobie, że będę ten top nosić w lecie, ponieważ to jest idealna taka basicowa rzecz
do noszenia zarówno ze spódnicami, jak i ze spodniami, na przykład jeansami. Także ja nie będę nosić tego topu w formie piżamy, tylko właśnie jako normalna bluzka do noszenia na co dzień. A ostatnią rzeczą, w której się zakochałam też i o tym wspominałam we vlogu, jest to oto body, również wykonane w 100% z jedwabiu. Fenomenalna, słuchajcie, rzecz. Jak ją tylko założyłam, to naprawdę od razu się w tym zakochałam, ponieważ ten materiał jest po prostu genialny. To nie jest taki śliski jedwab jak w tym przypadku, tylko zupełnie inny. I ja sobie będę tego body używać w momencie, kiedy zrobi się w końcu cieplej, ponieważ Wy wiecie, że ja lubię takie rzeczy, które przylegają do ciała i od dawna szukałam świetnego jakościowo body. Także myślę, że świetnie się sprawdzi też jako właśnie taka basicowa rzecz w mojej garderobie. I jest to body zapinane, jeśli to Was interesuje, tutaj na 3 guziczki. Także tak prezentują się moje zakupy z La Perli. I też bielizna i akcesoria. Mam nadzieję, że dobrnęliście do końca, że film Wam się spodobał, że okazał się dla Was inspirujący. Jeśli nie do zakupów, to chociaż do zapoznania się z produktami pokazanych przeze mnie marek. Dajcie mi proszę znać, jak często Wy kupujecie bieliznę, ile, bo to mnie bardzo ciekawi. Kompletów bielizny macie w swojej kolekcji. Czy znacie te marki, o których Wam wspominałam? Czy macie jakąś ulubioną markę bieliźniarską? Który z kompletów, który Wam dzisiaj pokazałam, spodobał Wam się najbardziej? Wiem, że tych pytań jest dużo, chyba je po prostu spiszę i umieszczę w formie komentarza pod moim filmem, tak żeby osoby, które chciałyby odpowiedzieć na jakieś wybrane albo wszystkie pytania, mogły to zrobić, ponieważ będzie mi bardzo miło, jeśli dacie mi znać. Przypominam, że w opisie pod filmem jak zwykle znajdziecie dokładną listę wszystkich produktów, o jakich Wam dzisiaj wspomniałam, razem z cenami, bo celowo dzisiaj nie wspominałam o cenach, dlatego że te ceny ulegają zmianie, są do dyspozycji też różne rabaty, także już nie chciałam się zatrzymywać przy tych cenach, więc znajdziecie je w opisie pod spodem. Tam będą też linki do tych rzeczy, które Wam pokazałam, a jeśli nie do tych samych, to do bardzo podobnych. W opisie pod filmem znajdziecie również listę kosmetyków, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż, a także listę rzeczy, które mam na sobie. Tymczasem gorąco Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie.